Temat odporności rok w rok wraca do nas jak bumerang. Wraz z zakończeniem lata w radiu i w telewizji zaczynają pojawiać się setki reklam o różnych suplementach na odporność. My jako Polacy w szczególności lubimy szczycić się tym, że w trosce o nasze zdrowie suplementujemy witaminę C, witaminę D czy nawet cynk, dzięki czemu branża suplementacyjna w naszym kraju ma się nad wyraz dobrze mimo wszechobecnego kryzysu. I fakt, rację przyznać muszę, że w świecie suplementów jest mnóstwo dobrodziejstw, o których nasi dziadkowie mogli tylko pomarzyć. Ale niestety, w przeciwieństwie do nich, my zapomnieliśmy, że warto też zwrócić czasem uwagę na podstawy. Bo podstawy zawsze będą podstawami i to podstawy leżą u podstaw dbania o odporność. I wydaje mi się, że warto nad tymi podstawami nieco się pochylić. Żeby przekaz tego filmu był jasny i zrozumiały, zacznijmy od samego początku. Czym jest odporność każdy wie, ale nie każdy potrafi ją zdefiniować. Także bez żadnego zbędnego naukowego bełkotu powiedzmy sobie, że odporność jest to swego rodzaju zdolność organizmu do tego, aby walczyć z przeróżnego rodzaju intruzami, czy to wirusami, bakteriami, pleśniami, grzybami, czy innymi toksynami. Każdy z tych intruzów próbuje na swój sposób zniszczyć nasze królestwo, czyli nasz organizm, dostając się do niego na przeróżne sposoby. Czy to wraz z powietrzem, które wdychamy, czy to wraz z pożywieniem, które zjadamy, czy chociażby forsując nasze mury, inaczej naszą skórę, przez różnego rodzaju skaleczenia i nie tylko. Nasz organizm, to znaczy to nasze królestwo, wykształciło sobie dwa znakomite sposoby na walkę z takimi intruzami. Pierwszym z nich jest nasza odporność wrodzona, czyli powiedzmy sobie takie bezpardonowe, siłowe pozbycie się intruzów. Kiedy całe nasze królestwo zorientuje się, że ma do czynienia z groźnym intruzem, zaczyna mobilizować wszystkie swoje siły, włączając gorączkę, włączając kichanie, włączając smarkanie, włączając wysypkę, starając się siłą wyrzucić tego intruza za drzwi. I metoda ta jest niezwykle skuteczna, ale niestety ma też swoje wady. Pierwszą z tych wad jest to, że zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy cały nasz organizm zorientuje się, że już ma do czynienia z intruzem. Czyli w momencie, w którym ten intruz, ten wirus, ta bakteria stworzyła już swoje komórki, zaczęła wyrządzać w naszym organizmie jakieś szkody. To niesie za sobą tą drugą wadę, a mianowicie to, że w momencie, kiedy całe królestwo jest zmobilizowane do tego, aby walczyć z tymi intruzami, nie ma siły na normalne, codzienne funkcjonowanie, przez co my odczuwamy zmęczenie, znużenie, nie chce nam się funkcjonować i musimy położyć się w łóżku. I w sumie mówiąc o tym nasuwa się jeszcze trzecia wada, a mianowicie to, że takie siłowe rozwiązanie potrzebuje troszkę czasu do tego, aby było skuteczne. Czyli musimy poświęcić troszkę tego naszego cennego czasu, 1 dzień, 2 dni, 3 dni z życia, aby się wykurować, aby odpocząć, aby nasz organizm miał możliwość zwalczyć tego niebezpiecznego intruza. Ale nasz organizm nie jest głupi i przez te tysiące lat ewolucji zauważył, że ciągłe rozprawianie się z wrogiem w sposób siłowy jest zbyt energochłonne i nie zanadto optymalne. Dlatego wykształcił swego rodzaju siatkę kontrwywiadowczą, zwaną po naukowemu odpornością humoralną. I żeby zrozumieć, jak to działa, wyobraźmy sobie taką sytuację. W czasie, kiedy dochodzi do inwazji, dochodzi do siłowego rozwiązania problemu, siły kontrwywiadowcze łapią jednego przeciwnika, łapią jednego wroga, jednego delikwenta i biorą go ze sobą na salę przesłuchań, gdzie stosując różnego rodzaju humanitarne czy to mniej humanitarne metody pozyskiwania informacji, starają się zrozumieć, jak w ogóle doszło do tego, że taki intruz mógł znaleźć się w środku w naszym królestwie i rozwinąć swoje komórki, rozwinąć swoje struktury, które zaczęły wyrządzać dla nas szkodę. Znając już metody działania wroga, nasz kontrwywiad szkoli swoich tajnych agentów, którzy w przypadku następnej inwazji błyskawicznie i co ważne, po cichu eliminują zagrożenie w zarodku. Robią to w taki sposób, aby cała reszta królestwa nawet nie zdążyła się zorientować, że doszło do inwazji, dzięki czemu może w spokoju, normalnie funkcjonować przez cały czas. No i wydawać by się mogło, że ten system jest idealny. Fakt, jest idealny, tylko musimy pamiętać o tej jednej bardzo ważnej rzeczy. On zaczyna działać dopiero w momencie, w którym już raz wcześniej doszło do tej inwazji, aby nasz układ odpornościowy mógł poznać metody działania wroga. Po tym wstępie można by już wysnuć pewne wnioski, ale my przejdziemy sobie dalej.
Zostając cały czas przy metaforze królestwa, wyobraźmy sobie, że nasze naczynia krwionośne jest to swego rodzaju system dróg, które łączą ważne i mniej ważne miejsca w naszym organizmie ze sobą, umożliwiając normalne funkcjonowanie całego społeczeństwa, całego królestwa. Ale, żeby nasze królestwo mogło funkcjonować w zdrowiu i czystości, wymyślono też coś takiego jak system kanalizacji, do którego spływają wszelkiego rodzaju toksyny i niebezpieczne związki. Systemem tym jest nasz układ limfatyczny. System limfatyczny zbiera z naszego organizmu wszelkiego rodzaju toksyny oraz odpady komórkowe, a także transportuje komórki odpornościowe wszędzie tam, gdzie są one w danej chwili potrzebne. I nie wnikajmy tutaj. Możliwe, że transport armii przez system kanalizacyjny ma swoje strategiczne znaczenie dla powodzenia wszystkich działań wojennych. I żeby to wszystko mogło działać prawidłowo, musimy ciągle dbać o drożność i o przepustowość tej sieci. Niestety nasza sieć kanalizacyjna nie jest to kunszt sztuki hydraulicznej niemieckich inżynierów i ma tendencję do tego, aby się zatykać. Na szczęście odtykanie rury nie jest zbyt skomplikowaną czynnością, wystarczy tylko troszkę wysiłku, aby to zrobić. Pierwsza i najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla drożności naszego układu limfatycznego, jest pozostawanie w ciągłym, lekkim bądź umiarkowanym ruchu, ale co ważne, w zróżnicowanym ruchu. Nic tak bardzo nie zatyka naszego systemu kanalizacji, jak ciągłe pozostawanie w jednej nieruchomej pozycji. Także chodź, skacz, klękaj, machaj rękoma, cokolwiek, ale ruszaj się przez cały dzień. Jeśli miałbym się pokusić o to, aby wymienić najbardziej efektywny rodzaj ruchu dla drenażu limfatycznego, to powiedziałbym, że będzie to taki ruch, który wprawia nasze ciało w wibracje, czyli właśnie skakanie. Skakanie przez skakankę, skakanie na trampolinie, skakiwanie na skrzynię, cokolwiek. Zastanów się, kiedy ostatnio używałeś tej funkcji swojego organizmu. W 3. klasie podstawówki, kiedy grałeś z dziewczynami w gumę? No właśnie, skakanie jest też jedną z podstawowych funkcji, jaką ma nasz układ ruchu i powinniśmy ją wykorzystywać dla naszego zdrowia. Drugim sposobem na przepchanie rury jest masaż. Masaż wykonywany przez młodą, piękną Tajkę, przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, czy nawet samodzielnie przy użyciu różnego rodzaju pionkowych wałków. Wszystko będzie bardzo skuteczną formą masażu dla wzmocnienia drenażu limfatycznego w naszym organizmie. Przytykanie rury to jedno, ale można zrobić jeszcze coś, co pomoże usprawnić działanie naszego układu limfatycznego, naszej kanalizacji, a mianowicie rozcieńczenie śluzu, szlamu, który w tym układzie, w tej kanalizacji przebywa. A więc pij jak najwięcej wody. Kropka. Pij dużo wody, aby nasz układ limfatyczny mógł sprawnie funkcjonować. Jeśli chodzi o odpowiednie spływanie tych wszystkich nieczystości przez nasz system kanalizacyjny, to warto też zwrócić uwagę na to, aby nie dochodziło w żadnym miejscu do żadnego mechanicznego zwężenia przepływu czy zaciśnięcia rury, a więc zwróćmy uwagę na to, aby nie nosić zbyt obcisłych ubrań. Noszenie obcisłych ubrań nie ma nic wspólnego ze zdrowiem naszego układu limfatycznego. Poza tym, można by się jeszcze zastanowić nad tym, czy warto wszystkie toksyny, wszystkie nieczystości wrzucać do tej kanalizacji. Może jest jeszcze jakaś inna droga, którą moglibyśmy się pozbyć części tych nieczystości, części tych toksyn, aby odciążyć troszkę tą sieć, aby nasza armia w postaci tych komórek odpornościowych miała więcej swobody i więcej miejsca do przemieszczania się przez ten system kanalizacyjny. I taką drugą opcją pozbywania się toksyn jest pozbywanie się ich poprzez pot. Pocenie się jest drugą bardzo efektywną drogą, aby wyzbyć się wszelkiego rodzaju nieczystości z naszego organizmu. I spocić się można na wiele różnych sposobów, ale wydaje mi się, że najsensowniejszymi metodami będzie albo ciężki trening, albo pójście na saunę. Te wszystkie praktyki wspomagające pracę układu limfatycznego, pracę naszej wewnętrznej kanalizacji będzie miało bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszej odporności. Znamy już troszkę teorii. Podałem nawet parę praktycznych porad, co można zrobić, aby troszkę funkcjonowanie tego naszego organizmu usprawnić, ale cały czas mam wrażenie, jakbym podał zbyt mało konkretów. Także lecimy sobie dalej z teorią. Stres w większości z nas kojarzy się bardzo negatywnie. Jednak to jemu zawdzięczamy rozwój naszego gatunku i fakt, że znajdujemy się na samym szczycie łańcucha pokarmowego. To on motywuje nas do działania, to on motywuje nas do rozwoju. Ale jak to się dzieje? Kiedy się stresujemy, nasz organizm wydziela hormon zwany kortyzolem, który uruchamia mechanizmy z perspektywy bieżącej chwili niezbędne do przetrwania.
Kiedy goni nas stado wygłodniałych wilków, kortyzol podniesie ciśnienie krwi, wyostrzy zmysły, przyspieszy proces podejmowania słusznych decyzji, ale dla zaoszczędzenia energii wyłączy wszystkie te mechanizmy, które z perspektywy bieżącej chwili są mniej istotne, czyli swego rodzaju syntezę białek, czyli regenerację, działanie układu odpornościowego, czy chociażby proces trawienia. Brzmi sensownie. Brzmi sensownie, o ile stres jest intensywny, krótkotrwały i wyzwolony w tej sytuacji, w której jest niezbędny. Sprawa zaczyna się komplikować wtedy, kiedy cierpimy z powodu permanentnego, przewlekłego stresu. Wtedy te mechanizmy, które z perspektywy bieżącej chwili są dla nas zbawienne, zaczynają wyrządzać w naszym organizmie więcej szkody niż pożytku. Więc w sytuacji, w której będziemy się stresować, w której poziom kortyzolu będzie podniesiony, nasz system, nasz układ odpornościowy nie będzie działał optymalnie. Także można by wysnuć z tej historii prosty wniosek. Aby dbać o swoją odporność, aby nasz układ odpornościowy mógł działać prawidłowo, powinniśmy przestać się stresować. Proste, proste. Ale zawsze musi być jakieś ale. W większości z nas stres kojarzy się głównie ze stresem psychicznym wywołanym tym, że musimy przygotować się na jakiś trudny egzamin, wywołany tym, że mamy szefa kretyna, który ciągle czegoś od nas wymaga, albo wywołany tym, że żona nie daje nam w spokoju poleżeć na kanapie i ciągle prowokuje jakieś kłótnie. No i jest stosunkowo łatwo określić, czy mamy stresujące życie, czy nasze życie stresujące nie jest. Każdy z nas wie, czy cierpi z powodu stresu psychicznego, czy ma raczej wyluzowany tryb życia i nie stresuje się niczym. Tak? To jest dość proste. Sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ poza stresem psychicznym mamy też coś takiego jak stres fizyczny. I taki stres fizyczny występuje na skutek zbyt dużej ilości wysiłku fizycznego. Czy to zainicjowanego przez zbyt ciężkie treningi, czy chociażby przez ciężką pracę fizyczną. Kiedy ciężko trenujemy, poddajemy nasz organizm stresowi, który ma zmotywować go do działania, do tego, aby dać sobie radę w tej trudnej sytuacji, a także do tego, aby zmobilizować nasz cały organizm do regeneracji po takim wysiłku, aby następnym razem, kiedy dojdzie do takiej stresującej sytuacji, jaką jest trening, nasz organizm mógł sobie poradzić z tą sytuacją w sposób prostszy, w sposób łatwiejszy. Tak? Jest to dość logiczne. Większość osób trenujących bez problemu rozumie ten mechanizm. Taki stres nie będzie dla nas problematyczny, o ile nie stanie się znowu stresem przewlekłym. To znaczy, jeśli damy naszemu organizmowi odpowiednio dużo czasu, aby zregenerował się przed kolejnym ciężkim wysiłkiem fizycznym, wszystko będzie ok. Gorzej będzie, jeśli będziemy permanentnie się przemęczać i nie będziemy dawali naszemu organizmowi odpowiedniej ilości czasu dla tej jakże ważnej regeneracji. No i tutaj wiele osób może powiedzieć, ten temat mnie nie dotyczy, ja ani nie pracuję fizycznie, ani nie trenuję jakoś specjalnie ciężko, także mnie to nie dotyczy. Nic bardziej mylnego.